Dzień dobry serdecznie, zapraszam Państwa na prezentację kilku nowości od FNIRSI, które są tutaj na tym biurku. Głównie są to urządzenia wielofunkcyjne typu oscyloskop plus generator, a jest też miernik pola elektromagnetycznego. Zapraszam. Wszystkie te produkty dostępne są w ofercie firmy Gotronic. Pierwszy produkt od FNIRSiego, jaki Państwu zaprezentuję, to będzie oscyloskop DPOS 350P. Oscyloskop 4 w jednym, a więc oscyloskop, generator sygnałowy, analizator widma i spektrum analizer. Jak widzą Państwo, dostarczany jest w ładnym, kolorowym opakowaniu. Kolorowe, atrakcyjne grafiki. Tutaj tradycyjnie, jeżeli chodzi o parametry, to odsyłam Państwa do strony internetowej, ale tutaj na szybko można prześledzić sobie jego najważniejsze parametry, a więc 2 kanały, 350 MHz, próbkowanie 1 giga, mały dosyć rekord pamięci, ale co najbardziej intrygujące, że rozdzielczość przetwornika wynosząca nawet do 16 bitów. To jest na pewno programowo zrobione. Pozostałe parametry tutaj Państwo widzą i prezentuję Państwu, co otrzymacie, gdy zdecydujecie się na zakup takiego właśnie zestawu u nas na stronie. A więc wewnątrz tego opakowania mamy schowane tutaj, jest takie twarde etui z zamknięciem materiałowym, rączka jest i już patrzymy się, co tam w środku się znajduje. Widać, że jest siateczką podzielone wszystko na odpowiednie sekcje i tak to wygląda. I co jest, jeżeli chodzi o wyposażenie? 2 standardowe sondy, nie będę już ich pokazywał Państwu, te sondy posiadają oczywiście wbudowany dziennik napięcia 1:10 albo 1:1, taki trymer do regulacji kompensacji, tutaj jest regulacja kompensacji, a więc tutaj nie wymaga to jakby dodatkowego wyjaśnienia. Jest też jeden przewód do wyjścia generatora, z tej strony wtyk banan, krokodylki zakończone. Jest też ładowarka i przewód USB. Ładowarka jest dołączona, nie tak jak w smartfonach, i jest to szybka ładowarka 18W, a więc tutaj szybciej naładujemy ten wbudowany akumulator. Tutaj mamy instrukcję, manual, ona też jest dostępna jakby te w wersji elektronicznej na naszej stronie. Tutaj mamy powtórzone parametry. Tutaj widzimy opis taki graficzny. Widać, że jest funkcja zoomowania. Jest również opcja pracy w trybie XY, a więc rysowania krzywych lisażu. Tutaj opis generatora. Tutaj też ma opcję właśnie rysowania charakterystyk. Tutaj są też spektrum analizer, a więc tak to wygląda. Jest też możliwość rysowania przebiegów typu waterfall. A dalej już jest instrukcja w języku portugalskim i chyba chińskim. Dobra, nieważne, dalej Państwu prezentuję. I tutaj za tą klapką taką ochronną, tu jest taki miękki materiał, znajduje się nasz główny bohater i tak oto prezentuje się ten oscyloskop. Tutaj z góry mamy kanał pierwszy, kanał drugi wyjściowy, wyjście generatora, na szczęście na złączach BNC. Z tej strony tak się prezentuje, tutaj jest tabliczka znamionowa, jest nóżka, a więc możemy ten oscyloskop trzymać też pod kątem na stole. Narożniki, tutaj mamy takie wzmocnienia plastikowe są. Widzę, że jest jeden przycisk fizyczny uruchamiający oscyloskop. Tutaj to są chłodne takie miejsca, więc te narożniki tutaj, co są widoczne, to są chyba jakieś wstawki z aluminium. Reszta elementów jest plastikowa. Tutaj są takie gumowe nóżki. Jest otwór wentylacyjny z wentylatorem, a więc i tu jest ten wyświetlacz. Jest oczywiście naklejona folia, która jest lekko porysowana, ale tak to już jest jakby z etapu produkcyjnego. Robię zbliżenie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać i przy pomocy tego przycisku, tutaj jeszcze zapomniałem, jest ten USB, podejrzewam, że jest jakaś komunikacja z komputerem i ładowanie wbudowanego akumulatora. Uruchamiam poprzez naciśnięcie. OK, szybko się dosyć uruchomił, ale słyszą Państwo,
Wentylator pracuje w sposób ciągły. Ja mam dosyć chłodne pomieszczenie, a więc ten wentylator jest słyszalny. Ok, jest uruchomiony ten oscyloskop, nie ma żadnych innych przycisków fizycznych i wszystko obsługujemy tutaj z poziomu dotyku. Może zrobię jeszcze lekkie zbliżenie, żeby to było jak najlepiej widoczne. I mamy tutaj przyciski sterujące, tutaj. I tutaj jest też widoczny ten przebieg, ile jest tych kratek, 4 w górę, 4 w dół, a więc standardowo. I Państwu tak pokrótce zaprezentuję, jaka jest funkcjonalność tego menu. System, widzą Państwo poszczególne, tutaj są opcje, automatyczny wyłącznik. Tutaj można wybrać sobie język, przywrócić ustawienia fabryczne, sformatować dysk, tutaj konfigurację sobie zapisać, tutaj uruchomić kalibrację, ale nie będziemy tego robili. Podłączenie do USB to on się najprawdopodobniej loguje w Windowsie jako zewnętrzny dysk, automatyczny wyłącznik, OK. Następna zakładka, a więc funkcje. Tutaj możemy sobie regulować płynnie świecenie wykresu. Niech pozostanie to na tym standardowym poziomie około 50%. Tutaj można włączyć sobie tą funkcję, aby było odzwierciedlenie kolorowe, temperaturowe wykresu. Widzą Państwo, się zmieniło. To jest taki jakby ten cyfrowy luminofor. Tryb XY jest uruchomiony, OK. Z powrotem wracamy do podstawy czasowej. Można też wyłączyć tą siatkę, tutaj zrobić jakiś wycinek, ale nas to na razie nie interesuje. Analizator spektrum to było, wracamy. Nie, o, tak to wygląda, OK. Następnie co mamy możliwość automatycznych pomiarów. Widzą Państwo, tutaj w tym miejscu są automatyczne pomiary. Te pomiary można załączać i wyłączać, zarówno dla kanału pierwszego, jak i drugiego. OK. Teraz tutaj przeglądarka jest, nic nie zapisaliśmy, więc nie ma co przeglądać. OK, tu jest pusto. Tutaj użytkownik ma możliwość załączenia kursorów zarówno w poziomie, jak i w pionie i tymi kursorami oczywiście można dowolnie sobie ruszać. Teraz to odłączymy, żeby tego nie było widoczne. Możliwość zapisu przebiegu, wykonania print screena. Tutaj mamy możliwość wykonania jakby z tego wycinku powiększenia. Niestety tutaj teraz nie mam żadnego sygnału podłączonego. Tutaj funkcja była przed chwilą zatrzymania. Teraz zatrzymamy, nic się nie dzieje, a więc akwizycja została zatrzymana. Funkcja autoset, a więc samonastawy oscyloskopu. Tutaj ten przycisk, w sumie nawet nie wiem co on robi, to OK, pominiemy sobie. Tutaj widzimy, że mamy załączony kanał pierwszy i tymi przyciskami co plus, minus w tym oto miejscu zwiększamy lub zmniejszamy czułość napięciową. OK. Gdy nacisnemy kanał pierwszy, zmienia nam się ustawienie na kanał drugi. OK, tu jest to. Tutaj ustawienie poziomu wyzwalania na 50%. Tutaj w tym nic nie ma, OK, a więc jak to wrócimy? Dobra, naciśnięcie. I teraz jeszcze tutaj o kanał pierwszy. Możliwość go możemy wyłączyć. Na przykład włączmy te oba kanały, teraz mamy 2 kanały widoczne i co użytkownik w tej zakładce kanałów może zrobić? Możemy ustawić sobie załączony dziennik napięcia, a więc tutaj jest razy 1, razy 10 i przez 100 sprzężenia, więc żeby wszystko szło lub tylko składowa przemienna. Tutaj załączyliśmy analizę FFT i tutaj wybrać sobie ten pasmo, a więc można ograniczyć pasmo do 20 MHz, 150 lub żeby było pełne pasmo i takie same opcje mamy tutaj przy kanale numer 2, horizontal, a więc tutaj mamy wybór podstawy czasu, nie ma żadnego pokrętła, tutaj akwizycja i tutaj mamy standardowo, tak jak fizycznie jest akwizycja 8 bitów, ale można też programowo sobie poprzez nadpróbkowanie w jakichś tam szczególnych momentach załączyć nawet do 16 bitów.
To jest nie we wszystkich, przy nie wszystkich przebiegach będzie to działało poprawnie, bo fizycznie na pewno podejrzewam, że nie jest to przetwornik 16-bitowy. Mam pomoc techniczną na WhatsAppie od Nirsiego i niestety nie byli mi w stanie wyjaśnić, czy to jest fizyczne 16 bitów, a więc zakładamy, że to nie jest to 16 bitów. Wyzwalanie automatyczne, pojedyncze, normalne. Tutaj zbocze narastające, opadające. Wybrać sobie, skąd ma być to wyzwalanie, kanał pierwszy, kanał drugi. Tutaj co to jest? Nie wiem, a więc dalej przechodzimy. Generator. Prosty taki jest generator, nie ma osobnego okna, tylko tutaj się wyświetla nam dodatkowe, mniejsze okienko i co użytkownik może poruszać się tymi oto strzałeczkami. W tym miejscu jest widoczny kursor i możemy sobie zmieniać te parametry. Wystarczy kliknąć w dane miejsce. Jeszcze ewentualnie chciałbym teraz zmienić przebieg, a więc kliknąłem na ten tutaj widoczny rysunek i sinusoidę chciałbym. A więc tutaj rysowany jest schematycznie po prostu prostokąt, ale zmienia się on fizycznie na pewno na wyjściu. A więc tutaj zaoszczędzili na tej grafice i tutaj jeszcze akwizycja wolna i szybka. I to jest jakby tyle, cała funkcjonalność tego oscyloskopu. Troszeczkę zrobię teraz przebitkę, jak on się trzyma. A więc troszeczkę ten wentylator, słychać go, że on pracuje. Nie wiem, jak to będzie w takich jakichś trudnych warunkach, gdzie on będzie zasysał jakieś inne brudy czy coś takiego. Na koniec zaprezentowałem Państwu tak w pierwszym spotkaniu, jak ten oscyloskop wygląda. Ewentualnie tutaj mamy oscyloskop też taki tabletowy Hanteka. Ja też go uruchomię i jeżeli chodzi o wyświetlacz, wielkość, to widać, że one są praktycznie rzecz biorąc bardzo podobne, bo tutaj w tym Hanteku cała powierzchnia nie jest zajęta wyświetlaczem, tylko tutaj jest on większy. Oczywiście tutaj jest tylko ten jakby część oscyloskopowa, tutaj mamy jeszcze ten multimetr dodatkowo wbudowany i tak to mniej więcej wygląda, więc są zbliżone. Ten oczywiście jest lepiej mechanicznie zabezpieczony, ale jeszcze tutaj zobaczymy. Wcześniej Państwu prezentowałem przy poprzednim odcinku takie mniejsze oscyloskopy i tak to wygląda. Widzą Państwo, ewentualnie tutaj jeszcze taki ten miniaturowy, który jest DSO 138. To są w sumie od jednego producenta te oscyloskopy, ale do różnych jakby zastosowań. Ten oscyloskop, który tutaj mam, to jest chyba jeden z nowszych modeli. Jest teraz początek czerwca 2025 roku. Tutaj z boku widzę, że jest też podświetlenie i czasami mam wrażenie, że gdy położę na płaskiej powierzchni ten oscyloskop, to ten otwór wentylacyjny jest troszeczkę zatykany. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że ten produkt jest wysyłany na cały świat, odbiorcy kupują go na całym świecie, to na pewno jakoś to przemyśleli i to nie będzie miało wpływu na te otwory wentylacyjne. Dobra, dziękuję bardzo. Przechodzę do kolejnego produktu. Kolejne wielofunkcyjne urządzenie DSO TC4. Od Nirsiego, łączącego sobie cechy oscyloskopu, generatora sygnałowego oraz testera elementów elektronicznych i dostarczane to jest w takim oto kolorowym opakowaniu, dosyć atrakcyjnie wyglądające i tutaj możemy zobaczyć, jakie to ma parametry, ale tradycyjnie odsyłam Państwa na stronę gotronic.pl, gdzie jest dołączona pełna specyfikacja, manual i można sobie wszystko pobrać. Tak oto ten zestaw jest zapakowany, jest dołączona instrukcja obsługi, sam ten tester i tutaj jeszcze pod spodem w tym kartonowym opakowaniu mamy ukryte akcesoria te pomiarowe, które są dołączone i tak wygląda oto ten tester. Wcześniej Państwu prezentowałem taki LCR P1.
tak wygląda i miał takie opakowanie. One dosyć intrygują klientów, bo tutaj jest jeszcze pewne niedoskonałości w firmware'ze sterującym. Tutaj też się postaram w najbliższych dniach sprawdzić, czy te wszystkie błędy zostały wyeliminowane. Głównie polega to na tym, że źle pokazywał nóżki. Tam w komentarzach można to przeczytać. Producent pracuje nad tym, żeby to poprawić wszystko sprzętowo. A więc na początek może rzućmy okiem do tej instrukcji obsługi wielojęzycznej i tutaj tak pokrótce można sobie zobaczyć, jakie są te funkcje, jakie są te ekrany funkcyjne. Za chwilę to Państwu też pokażę i razem to prześledzimy. Tutaj jeszcze raz są powtórzone parametry techniczne oscyloskopu. Ok, przystępujemy jakby do tego unboxingu, a więc co otrzymamy po zakupie tego zestawu. Jest w zestawie tradycyjna sonda oscyloskopowa z dziennikiem 1:10. Tutaj jest ten krokodylek do złapania się do masy, prawda? Jego się w ten sposób robi. Tu jest ten dziennik napięciowy. Tutaj jest haczyk. Ten haczyk oczywiście można zdjąć, a więc standardowa sonda, ale ten tester nie ma takiego złącza. I producent przewidział to. Jest przejściówka z BNC na MCX-a i to w ten sposób wkładamy i już możemy tutaj, gdzie jest opisane DSO, podłączyć naszą tą tradycyjną sondę na wcisk. Trzeba uważać oczywiście, żeby przypadkiem tego złącza nie wyrwać, ale ok, jest tradycyjna sonda oscyloskopowa i jest też do takich jakichś prostszych pomiarów MCX zakończony krokodylkami i to można użyć zarówno jako wejście do oscyloskopu, wyjście generatora sygnałowego lub wejście takie pomiarowe, tutaj jakby wbudowany multimetr i tutaj już jest nadrukowane, że od 0 do 40 V maksymalnie. Jest taki śrubokręt trimmer oraz ringi, takie znaczniki. To jest do regulacji kompensacji sondy oscyloskopowej, a więc standardowe wyposażenie. Dodatkowo tutaj do tego testera do wsadzenia piny do podstawki tej ZIF oraz przewód USB typu C do ładowania wbudowanego akumulatora. I to jest tyle słowem wstępu, jeżeli chodzi o wyposażenie, a sam tester tak wygląda. Cała obudowa jest plastikowa, tutaj wyświetlacz, te klawisze są gumowane, tutaj jest podstawka taka zaczaskowa ZIF 14 pinów, tu są jakieś otwory, nie wiem czy wentylacyjne. Po tej stronie mamy gniazdo USB-C. Tutaj już prezentowałem gniazda wejściowe, wyjściowe. Tak się prezentuje z tej strony. Tutaj mamy takie dwie gumowe jakby nóżki. Ok. Tutaj jest jeszcze dodatkowo klapka, a więc to urządzenie może też być pod kątem. I chyba tyle, jeżeli chodzi takim słowem mechanicznej. Robię zbliżenie i uruchomimy to urządzenie. A więc tym przyciskiem funkcyjnym widać nastąpiło uruchomienie i teraz mamy taki ten ekran startowy i możemy sobie dokonywać pewnych konfiguracji, jak mamy to urządzenie działać. Mamy tutaj tą klawiaturę z strzałeczkami. Proszę zobaczyć, możemy sobie przelatywać między testerem tranzystorów, oscyloskopem, generatorem funkcyjnym, tu jest jakiś toolbox i ustawienia, a więc na sam początek zobaczmy, co tutaj jest, a więc tradycyjny tester tranzystorów, mamy tutaj opisane te wszystkie piny 1, 2, 3 i odpowiednio elementy wkładamy. Są też proszę, tutaj może wsadzę taki kondensator, akurat miałem pod ręką. Można też testować tutaj diody, bo jest katoda i anoda. W tej chwili ten test teraz trwa. Wsadziłem taki kondensator, który mam tam chyba 22 pikofarady i zobaczymy, czy on go poprawnie zmierzy. Widzimy, że tutaj test trwa i wykrył jest, że 23 pikofarady zmierzył. Proszę zobaczyć, tutaj mam ten kondensator, jest nadrukowany 22, czyli 22 pikofarady. Ok, a więc tego testera na razie nie będziemy tutaj testować. Widzimy, że jest kolorowy wyświetlacz. Mogę to Państwu jeszcze tutaj o tak pokazać, żebyście zobaczyli. Dosyć atrakcyjnie to wygląda. I tym przyciskiem Mode, tutaj widzimy strzałeczka jest jakby po powrotu. Aha, nie, tym Mode przełączyliśmy się na oscyloskop, a więc tym przyciskiem Mode przełączamy się tak jak samo jak było na tym menu początkowym,
i byliśmy w testerze tranzystorów. Tutaj jeszcze co warto wiedzieć, te przyciski, które są w ogóle wszystkie, one mają dwuznaczne działanie, a więc krótkie naciśnięcie lub długie naciśnięcie i w zależności czy jesteśmy w tym testerze tranzystorów czy oscyloskopie, różne jest ich przeznaczenie. I teraz zobaczmy to, co najbardziej chyba większość osób interesuje, a więc oscyloskop. Jednokanałowy oscyloskop, widzimy tu podstawa czasu działa, tak to się prezentuje. Zobaczmy, muszę wrócić jednak z powrotem do tego oscyloskopu i dłuższe naciśnięcie tego przycisku powoduje, że wyświetlenie dodatkowego menu, gdzie użytkownik może ustawić sobie sprzężenie, a więc AC, że tylko jest AC lub składowa stała również też jest doprowadzana, ustawić jaki ma mnożnik względem ustawień fizycznych sondy. Tutaj tryby normalne, automatyczne lub pojedyncze wyzwalanie zboczem narastającym, opadającym. Zobaczmy tutaj możemy ustawić automatyczne pomiary. Widzą Państwo na przykład amplitudę, częstotliwość, współczynnik wypełnienia. Tutaj AG to nie wiem, chyba mi się wydaje, że podstawa czasu ustawienia. Ewentualnie tutaj też mamy możliwość odczytu zapisanych print screenów. Oscyloskop tak się prezentuje, a więc teraz spróbujemy wyjść i zobaczymy generator sygnałowy. Generator sygnałowy, jakie ma przebiegi. Tam gdzieś było na kartoniku napisane, że jest tych przebiegów 13 i każdy, może nie każdy, ale większość na pewno można tych parametrów jeszcze sobie dodatkowo regulować. Częstotliwość, współczynnik wypełnienia oraz amplitudę. Widzimy, że tutaj przy sinusoidzie nie ma możliwości regulacji współczynnika wypełnienia, ale już przy prostokącie jest. OK, to był generator. Teraz ten toolbox i co tutaj w tym toolboxie jest? Zrobię jeszcze zbliżenie, żebyście Państwo to lepiej widzieli, a więc tutaj pomiar tego napięcia od 0 do 40 V. Nie polecam z tego korzystać, lepiej mieć multimetr, który jest lepiej zabezpieczony i ma szersze zakresy, niż korzystać z tego, bo ja już kiedyś też na wizji w poprzednim urządzeniu, tam kilka lat temu, udało mi się przepalić to wejście. Tutaj on-off test, a więc akustyczny tester ciągłości, tester diod Zenera, tester cyfrowych mierników temperatury One Wire, miernik wilgotności i też dekoder do pilotów na podczerwień. I tutaj jeszcze też funkcja kalibracji i to by było jakby tyle. Co tam jest w ustawieniach? A więc można wybrać język, jest angielski i pozostałe inne języki. Wyłączyć lub ustawić głośność tego wbudowanego buzzera, ustawić jasność podświetlenia. Dobra, niech będzie tutaj to maksymalna ta wartość, tak jak było. Co tam jeszcze jest? OK. Tutaj ustawienia startowe zaraz po załączeniu, a więc żadnych nie ma ustawień lub można tutaj sobie skonfigurować, żeby od razu się na przykład oscyloskop uruchamiał. Tutaj funkcja automatycznego wyłącznika, czyli oszczędzania baterii, teraz jest nieaktywna, ale tutaj można też sobie ustawić, że na przykład po 15 minutach bezczynności się wyłączy. Tutaj udostępnianie poprzez USB, czyli na pewno się w Windowsie pojawiłaby jako zewnętrzny dysk i tam widoczne byłyby te wszystkie zapisane obrazy w postaci print screenów. To jest takie pierwsze moje spotkanie z tym urządzeniem, żeby już dalej nie przedłużać, troszeczkę się nim pobawię i być może jakiś uda mi się zrobić test w porównaniu na przykład właśnie z tym miernikiem LCRP1. Za jakiś czas tylko się odezwę do producenta, czy już zaktualizowała i ten firmware sterujący. Tu ewentualnie mogę uruchomić to urządzenie, żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda ten wyświetlacz jeden i drugi. Mi akurat to urządzenie bardzo pasuje ze względu na jego kompaktową budowę, bo to już jest troszeczkę większe, ale też jest mniejsze niż jakiś taki klasyczny multimetr. Tutaj mam akurat taki multimetr
i widzimy, że on jest nadal mniejszy niż multimetr. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Kolejny produkt od Fnirsi DST210, też atrakcyjna grafika na kartonowym opakowaniu i tutaj widzimy najważniejsze parametry tego multimetru, który posiada dodatkowo wbudowany oscyloskop i generator sygnałowy. I już zaglądamy do środka, do pudełka, co otrzymujemy po zakupie tego przyrządu. Tak wygląda ten sam miernik, jest manual i wewnątrz tego kartonowego opakowania w tym drugim dnie są schowane akcesoria. Wszystko wypakowywuję i mamy przewód USB-C do komunikacji z komputerem oraz ładowania wbudowanego akumulatora, wtyczka BNC zakończona 2 krokodylkami, przewody pomiarowe w ten oto sposób wyglądają, izolacja lekko sztywna, kątowe wtyki banan 4 mm, czarne i czerwone, a więc komplet i tutaj zakończone są takimi oto cienkimi igłami pomiarowymi. Co jest jeszcze? Standardowa sonda pomiarowa z przełącznikiem 1:1 lub 1:10, to jest 6100 i jest też manual, do którego możemy rzucić sobie okiem, jest dwujęzyczny, angielski i chiński i w tej wersji angielskiej, gdzie się tutaj rozpoczyna, mamy najważniejsze podane parametry. Tutaj możemy zobaczyć sobie te screeny. Tu jest opis tego multimetru mechaniczny i przystępujemy do zapoznania się, jak ten multimetr wygląda. Te niebieskie elementy, które są widoczne na obudowie, to jest guma, reszta to jest plastik. Tak oto wygląda ten miernik, a więc jest klasyczne, mechaniczne pokrętło. Tutaj mamy DDS podpisane w ten sposób, tu jest DDS, a więc wyjście generatora oraz wejście DSO oscyloskopu. Tak to wygląda. Mamy klapkę, dzięki której możemy ten multimetr, właściwie skopometr, bo to multimetr, oscyloskop i generator, trzymać też pod kątem. Tutaj z boku pod tą zaślepką jest to gniazdo na przewód USB typu C i tutaj też gumowany włącznik i już się uruchomił nam ten multimetr. Zrobię zbliżenie i zobaczymy, w jaki sposób się poruszać. Jest to pokrętło mechaniczne. Są też tutaj gumowane 4 przyciski oraz dodatkowe 4 przyciski strzałeczki i oczywiście, jak standardowo w multimetrze, mamy też zaciski wyjściowe. Ewentualnie tutaj jeszcze mam pod ręką moje multimetry, to mogą Państwo zobaczyć, jak to gabarytowo wygląda w porównaniu z tymi innymi multimetrami, a więc można powiedzieć, że standardowe on ma te wymiary zewnętrzne i już skupiamy się teraz na tym multimetrze, który prezentuje, a więc DST210. Zrobię z powrotem zbliżenie i przy pomocy tych strzałeczek można się poruszać. Proszę zwrócić uwagę, mamy 4 jakby zakładki: multimetr, oscyloskop, generator sygnałowy oraz ustawienia, a więc zacznijmy od tego multimetru i tutaj mam przycisk Enter, a więc jesteśmy teraz w trybie takim jakby automatycznym, gdzie multimetr sam rozpoznaje, czy doprowadzamy napięcie, czy mierzymy rezystancję. Nie wiem, jak to działa, nie testowałem, ja klasycznie postępuję, że zawsze dobieram wartość, którą chcę wymierzyć na pokrętle multimetru. I jesteśmy tutaj teraz przy multimetrze i widzimy, że tutaj co widzimy na ekranie. Ja może jeszcze zrobię maksymalne zbliżenie, żeby to było widoczne. Duża rozdzielczość jest bar graph, rejestracja wartości minimalnej oraz maksymalnej i przy pomocy tego przycisku Enter mamy możliwość przełączania się pomiędzy napięciem przemiennym a stałym. Czy te przyciski inne coś robią? Nie. Tutaj nacisnąłem ten przycisk i weszliśmy do tego zakładki jakby live, a więc próbówka, że jednym przewodem wykrywa przewód fazowy. Z powrotem nacisnąłem i wróciliśmy do multimetru. Funkcja hold, widać tutaj naciśnięta została, a gdy dłużej nacisnę,
Nie działa nic, a przycisk Mode przełącza nam pomiędzy się tymi wcześniejszymi ustaleniami, czy oscyloskop, czy generator. Ewentualnie tutaj proszę zwrócić uwagę, jestem teraz na oscyloskopie i poruszam tym mechanicznym pokrętłem i automatycznie urządzenie wraca do multimetru, a więc ten multimetr jest jakby taki najbardziej natywny w tym urządzeniu. Ok, jest woltomierz, jest pomiar rezystancji, akustyczny tester ciągłości i teraz możemy sprawdzić, jak szybko działa ten multimetr, a więc tutaj mam te przewody i zobaczymy, jak on działa na tych przewodach oryginalnych. Nie odtłuszczałem ich, raczej działa w porządku, ale ja mam też tutaj pod ręką te moje przewody BST, na których testowałem już wiele mierników na filmach i sam ich od czasu do czasu używam. To są markowe takie przewody w silikonowej izolacji. One są końcówki odtłuszczone i teraz nie odzywam się i robię testy. Sprawnie działa, ale mam wrażenie, że gdy szybko to robię, to się troszeczkę gubi, ale jest na bardzo dobrym poziomie, nie ma się do czego przyczepić. Ok, akustyczny tester ciągłości, diody. Tutaj jeszcze zapomnieliśmy sprawdzić, czy na tym rezystancji ta funkcja coś działa, nie działa. Teraz jesteśmy na tej diodzie, nic nie ma. Pomiar pojemności kondensatorów, pomiar częstotliwości. Nic tutaj nie ma, ewentualnie, dobra, teraz jesteśmy pomiar temperatury, ok, tutaj na Fahrenheity nam przechodzi i jest amperomierz, widzimy, że tutaj pojawiła się informacja, jak używać, a czy jak byliśmy na napięciu przemiennym, czy była możliwość przełączenia się na przykład na pomiar współczynnika wypełnienia, bo tutaj widzę, że jest mała ikonka taka, proszę zobaczyć, tak jakby miał być pomiar częstotliwości, ale tego nie widzę, żeby był, a więc jeżeli chodzi o multimetr, to już więcej jakby go tutaj nie badamy i jak już tutaj wcześniej Państwo mogli zauważyć, albo tym przełącznikiem lub tym przełącznikiem od zasilania mogę wejść do tego głównego menu i mieliśmy multimetr, a więc teraz oscyloskop, Enter. Jest oscyloskop sterujemy tutaj tymi strzałkami góra, dół i jak widać zmienia się wartość czułości napięciowej, a tymi przyciskami lewo, prawo na pewno będzie zmiana podstawy czasu. Ok, a więc tutaj to jest. Tutaj ten przycisk Run zatrzymuje nam, kolejne naciśnięcie, znowu akwizycja działa. Auto, czyli tutaj automatyczne ustawienie podstawy czasu. Nic nie mamy podłączonego, a więc ten na pewno oscyloskop lekko zwariuje, próbuje się dostosować do jakiegoś sygnału, który nie jest w ogóle podłączony. Dobra, co tutaj jest jeszcze? Ten Enter, nic tutaj, Enter zmienia nam na pewno, że funkcję tych przycisków. Widać, że tutaj mogę teraz regulować się, prawda, wysokość tego przebiegu, ale dłużej, gdy nacisnę ten przycisk, czy to był ten? Nie, ten przycisk Mode, gdy dłużej nacisnąłem, to weszliśmy do takiego menu, który wcześniej prezentowałem w tym oto mierniku, a więc widać, że użytkownik ma możliwość ustawienia rodzaju sprzężenia, ustawienia tłumienia sondy, wybrać jaka ma być akwizycja, zbocze narastające, opadające, tutaj automatyczne pomiary, tutaj taką funkcję, już wiem, taka jakby cyfrową poświata, to co wcześniej jakby nie widziałem, i tutaj zapisane przebiegi. I tutaj to jest jakby tyle. Spróbujmy teraz przejść do generatora sygnałowego, a więc wybieramy generator i jak widać też tutaj poruszamy się tymi kursorami i na samym górze, gdy jesteśmy od początku, a więc jest sinusoida i
Możemy regulować sobie częstotliwość, amplitudę, współczynnika wypełnienia nie ma takiej możliwości regulować. Dłużej, ok. Z powrotem jestem w generatorze i zobaczmy jeszcze jakie inne są przebiegi. Prostokąt, trójkąt, dwupołówkowy, schodkowy narastający, opadający, eksponencjalny i Lorenza. I to by było tyle, jeżeli chodzi o generator. Teraz spróbuję tym bocznym przełącznikiem się przełączyć i jeszcze zobaczmy, jakie mamy możliwości tutaj ustawienia. A więc wybrać możemy język, wyciszyć ten buzzer, regulować podświetlenie ekranu. Tutaj co ma być domyślnie uruchomione po uruchomieniu urządzenia, a więc multimetr, oscyloskop czy generator funkcyjny. Tutaj skórka, czy ma być ciemna, czy jasna. Zobaczymy, jak to wygląda przy tej orientacji jasnej. Tak wygląda to jasne. Teraz jeszcze, dobra, ok. Automatyczny wyłącznik oszczędzający baterię i funkcja uruchamiająca tryb USB, który się pojawia w Windowsie jako dysk. I to by było jakby tyle, jeżeli chodzi o ten multimetr, oscyloskop. Proszę zobaczyć, w ten sposób on działa. Jeżeli mają jakieś Państwo pytania, ja też już poza kamerą troszeczkę nim się pobawię, żeby świadczyć Państwu usługi doradztwa w rozmowach telefonicznych i korespondencji e-mail. Dziękuję. Ostatni produkt z dzisiejszej prezentacji, FNIRSI EDR10, a więc miernik pola elektromagnetycznego. Też piękne opakowanie, kolorowa grafika. Tutaj mamy wszystkie parametry tego urządzenia i co otrzymujemy po zakupie. Jest instrukcja obsługi, sam miernik i co tam jeszcze jest w tym drugim dnie i jest przewód USB typu C do ładowania wbudowanego akumulatora. I rzućmy okiem może teraz na tą jeszcze manual, co tam jest. On jest oczywiście dostępny też w wersji elektronicznej. Widzimy, tutaj mamy ok, jest to sam miernik jak wygląda. Plastikowa obudowa, tutaj te niebieskie elementy, one są gumowane. Wyświetlacz, przyciski sterujące, gdzie jest to złącze USB-C do ładowania, bo nie widzę, gdzieś tutaj powinno być, aha, tutaj jest ok, w tym miejscu jest to gniazdo. Tutaj mamy taki element, że można tutaj smycz sobie zaczepić, a tutaj mamy na rzepy takie te zaczepy, że można gdzieś sobie go przyczepić. I uruchamiamy to urządzenie i takie jest widoczne to menu. Ja tutaj zrobię zbliżenie. Jaka jest funkcjonalność? Widzimy, że tutaj jest pomiar pola elektromagnetycznego, a tutaj magnetycznego. Tutaj jest mierzona radiacja, a tutaj w tym miejscu temperatura. Zrobię zbliżenie na ten sam wyświetlacz, żebyście Państwo to widzieli. OK. I teraz zobaczmy, jaka jest funkcjonalność. Do obsługi są 4 przyciski. Tutaj jest funkcja hold, a więc takie zamrożenie wskazania. W tej chwili nic nie jest mierzone, to jest jakby jedna komórka pamięci. Kolejne naciśnięcie z powrotem przywraca pomiary. Tutaj ten przycisk to jest wstecz lub odłączenie zasilania. Tutaj nic się jakby nie dzieje, a dłuższe naciśnięcie tego przycisku wprowadzi nas do menu i w menu mamy możliwość jakby ustawiania tak zwanych alarmów zadziałania. I tutaj mamy dla pola magnetycznego ustawiony alarm 0,4 mikrotesli. Dla pola elektromagnetycznego 40 V na metr. Tutaj wybór jednostki, funkcja automatycznego wyłącznika i ustawienia takie czysto tutaj, co widzimy, głośność, podświetlenie, język, dobra, tutaj wejdźmy OK,
jasność, język, jest dostępny chiński i angielski, tutaj styl wyświetlania i możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Nas to jakby nie interesuje, wychodzimy z tego. Tutaj naciskam ten przycisk Mode i mamy tutaj jakby też inne wyświetlanie, a więc tu jest temperatura, tutaj jest pole elektryczne, magnetyczne i tutaj jakby mamy taki trend plot, a więc w czasie są wyświetlane zmiany tych wyników pomiarowych. Ja tutaj zrobię ujęcie z innej kamery i proszę zobaczyć, tutaj są teraz takie wskazania, tutaj raczej wszystko mam odłączone na moim stanowisku, ale w tym miejscu jest ładowarka USB, w ogóle nie obciążona w tej chwili i proszę zobaczyć, załączył się ten alarm, widać, że on teraz pracuje i wejdźmy teraz do tego ustawienia. I widzą Państwo, że tutaj zostało to zarejestrowana ta zmiana i teraz jeszcze raz zbliżam. Widzą Państwo, rośnie ta wartość do 200 V na metr. I teraz wracam na ten stół, na tą kamerę i widać, że powróciło to do normy. I to by było tyle, jeżeli to, co oferuje ten miernik. Tutaj nie zbliżam, bo proszę zobaczyć, kamera jest zasilana też z zewnętrznego zasilacza i uruchamiała ten alarm. Jeżeli zainteresowało Państwa któryś z tych produktów, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, nasza strona internetowa oraz numery telefonów. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie.